Jakiś czas temu zacząłem bawić się Pixhawkiem. No i bardzo szybko okazało się, że używanie Pixhawka bez telemetrii radiowej jest niezbyt wygodne, delikatnie mówiąc. No więc jak widać zakupiłem ten oto tani chiński moduł telemetrii, a właściwie zestaw, bo jest do tego jeszcze część powietrzna. No ale znowu tutaj pojawił się mały problem, ponieważ nie wszystkie moje telefony i tablety posiadają funkcję OTG. No więc pojawił się problem, jak to podłączyć do tabletu, tak żeby nie tachać ze sobą całego laptopa. Szybko zauważyłem w internecie tutorial, jak zrobić mostek pomiędzy telemetrią a modułem Bluetooth i w ten sposób łączyć się z telefonem. No ale skoro już podłączamy się poprzez Bluetooth, to fajnie by było pozbyć się jeszcze kabla, który musiałby to wszystko zasilać. Tak więc poszukałem trochę po szufladach, no i znalazłem ten oto powerbank. Domyślnie chodzi on na trzech bateriach 18650, co daje tam 6600 mAh pojemności. No ja podejrzewam, że tutaj będę musiał okroić to z którejś z tych ogniw, no ale da mi to możliwość prostego zasilania z funkcją ładowania i przy okazji wyjścia może jeszcze na inne urządzenia, żeby je też podładować. To wszystko oczywiście wyląduje później w obudowie, a docelowo ma znajdować się to również na trackerze. Teraz, żeby zrobić tą przeróbkę i żeby miało ona ręce i nogi, a dokładniej część dotyczącą połączenia Bluetootha z telemetrią, bo tym zajmiemy się w tej części filmiku, przyda nam się przełącznik trójpozycyjny. Jest to przełącznik dwurzędowy. Jak również prawdopodobnie w późniejszym czasie przyda się również przełącznik dwupozycyjny, również dwurzędowy. Oprócz tego wiadomo, okablowanie i zobaczymy, może uda się wyprowadzić te LEDy na obudowę. Pełną listę potrzebnych elementów znajdziecie oczywiście w opisie pod filmikiem. Zaczniemy może od modyfikacji samego modułu. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że część naziemna zestawu telemetrii składa się tak naprawdę z chipu radiowego oraz części FTDI. Tak naprawdę sam chip połączony z FTDI jest tylko i wyłącznie za pomocą uziemienia, zasilania i dwóch pinów RX i TX. Jest to drugi pin i czwarty pin w tym dolnym rządku. Jak widać, idą one tutaj do diodek czy rezystorów. Tutaj akurat nie jestem pewien, co to jest. Natomiast najprostszym teraz sposobem naszym będzie przeciąć ścieżki idące do tych elementów i wlutować się w nie z przewodami. W ten sposób w późniejszym czasie będziemy mogli podłączyć to wszystko do przełącznika trójpozycyjnego i zależnie od ustawienia przełącznika FTDI będzie się komunikowało z chipem telemetrii albo z Bluetoothem, albo ewentualnie w trzecim położeniu Bluetooth będzie się komunikował z chipem telemetrii. Dzięki temu zachowamy pełną funkcjonalność jednego i drugiego urządzenia i będziemy mogli sobie używać go zarówno przy połączeniu z komputerem czy laptopem, jak i również bezprzewodowo po Bluetoothie. Na początek podsunęjemy sobie dodatkowo wszystkie pady, żeby łatwiej było się do nich przylutować. I sprawdźmy, czy na pewno przylutowaliśmy się tylko do tych padów, do których chcieliśmy. Nie ma przebicia. Nie ma przebicia. Następnie należy przerobić lekko przełącznik trójpozycyjny. Zaraz pokażę, jak to powinno wyglądać przed i po przeróbce. Po prawej stronie mam przełącznik przed modyfikacją, po lewej po modyfikacji. Tak jak widać, sanki te, które tutaj widać na górze, poruszają się razem z ruchem przełącznika, kiedy go przesuwamy. Oryginalnie łapią w trzech pozycjach. Ten pin jest główny i do niego łapią pozostałe trzy piny. My chcemy to lekko zmodyfikować, tak aby w pozycji środkowej
ten pin łapał się z tym pinem, który jest tutaj usunięty, a w pozycjach bocznych środkowy łapał się z najbardziej zewnętrznym i tak samo w drugą stronę. W tym celu musimy przeciąć tą blaszkę w połowę za pomocą, nie wiem, ja użyłem akurat Dremla, ale podejrzewam, że klapcążki zwykłe też dadzą radę. Ewentualnie kupić dwa przełączniki, z jednego wymontować piny pojedyncze, wymontować również te podwójne i zastąpić je. No ale nie wiem, czy komuś się chciało w to bawić. Teraz po modyfikacji, tak jak mówiłem, kiedy przełącznik będzie w pozycji środkowej, łapał będzie te dwa piny zewnętrzne, które teraz zlutowałem ze sobą. I tak samo po drugiej stronie. Czyli łapie zewnętrzny, zewnętrzny. Tutaj będzie podpięta telemetria, tutaj Bluetooth, a po środku FTDI. W tym momencie tutaj gada telemetria z Bluetoothem. Przesuwamy suwak. Telemetria rozmawia z FTDI, a po przejściu na drugą stronę Bluetooth rozmawia z FTDI. W ten sposób zachowujemy możliwość programowania jednego i drugiego urządzenia, jak również podpięcia się do komputera, tak jak mówiłem, za pomocą USB do telemetrii, tak jak to jest w oryginale. Ważne jest, żeby kupić dokładnie ten typ przełączników suwakowych. Wiem, że są jeszcze działające na innej zasadzie. Nam chodzi właśnie o takie dwie szyny i dwie pary sanek jeżdżące po tych szynach. Generalnie, żeby go otworzyć, wystarczy te 4 zakładki odgiąć i dostajemy się do środka, do samego laminatu razem z szyną. Wtedy możemy ją przeciąć, złożyć z powrotem i zalutować zewnętrzne dwie pary pinów po każdej stronie. Znowu cynujemy interesujące nas piny i podłączymy tutaj FTDI. I podłączamy odpowiednie piny do odpowiednich padów. W tym momencie mamy wszystko podłączone tak jak było to w oryginale, tyle że w obwód dodaliśmy jeszcze przełącznik, który w tej oto pozycji skrajnej powinien spowodować, że całość będzie działała dokładnie tak samo jak to było w oryginale, czyli po podpięciu tego sticka do USB komputera powinniśmy mieć kontakt z Pixhawkiem. Teraz pozwolę sobie to sprawdzić i wrócę za chwilę. Wszystko działa jak należy, więc możemy teraz przylutować kabelki, które docelowo będą szły do Bluetootha. Zająć się drugim przełącznikiem. Teraz bierzemy nasz przełącznik dwupozycyjny i lutujemy nasze przewody z przełącznika trójpozycyjnego dotyczące Bluetoothu do środkowych pinów przełącznika. Następnie przylutujemy piny od RX-a i TX-a z Bluetootha w dwóch konfiguracjach do zewnętrznych pinów. W ten sposób przełączając przełącznik będziemy mogli zmieniać ich konfigurację. Tak więc cynujemy przewody, cynujemy przełącznik. Nie jest to moje najlepsze lutowanie, ale musicie mi wybaczyć, bo ciężko operuje się pod kamerą. I tak jak mówiłem, drugi zestaw przewodów podłączamy w odwrotnej kolejności, czyli tutaj mieliśmy zielone u góry, tutaj będzie na dole.
to samo robimy z pozostałymi dwoma przewodami, które mamy. Tutaj akurat po tej stronie, tak później będziemy musieli to jeszcze zalać na przykład klejem na gorąco, żeby ładnie wszystko zaizolować. Teraz, tak jak widać, przewody, które wcześniej podłączyliśmy do przełącznika naprzemiennie, z jednej strony i z drugiej strony złączyłem w jedność dla każdej pary. I tak przygotowane dwa przewody możemy podlutować do modułu FTDI, byle jak do RX-a i TX-a. Kolejność nie jest, że tak powiem, tutaj ważna, bo dzięki temu przełącznikowi będziemy mogli ją płynnie zmieniać. Jak już tu jesteśmy i mamy podłączony, ustawiony moduł Bluetootha, to od razu przyczepimy zasilanie. I w tym momencie, żeby wszystko sprawdzić, czy działa przy komputerze, potrzebujemy tylko zasilania dla Bluetootha. Tak się fajnie składa, że zasilanie to możemy podkraść również z tego portu USB. Lewy pin to uziemienie, maksymalnie lewy, maksymalnie prawy to zasilanie 5V. Na szczęście nasz moduł obsługuje od 3,3 do 5V, więc się akurat mieścimy. Nie musimy nic kombinować. W tym momencie niektórzy mogliby już skończyć, ci, którym nie zależy na zasilaniu zewnętrznym, bo całość będzie już w tym momencie działała po podpięciu do USB. Reasumując, kable od FTDI idą do środkowych pinów na przełączniku trójpozycyjnym, kable od modułu telemetrii idą do tych tutaj górnych w tym wypadku, czy dla przełącznika prawych, a z następnych wychodzą do przełącznika dwupozycyjnego kable Bluetootha RX-a i TX-a, które dzięki temu dwupozycyjnemu przełącznikowi możemy podmieniać. W ten sposób, tak jak mówiłem, możemy podłączyć Bluetootha do FTDI, RX do TX-a, TX do RX-a i tak samo możemy go podłączyć do telemetrii, TX do RX-a, RX do TX-a. Brzmi to tak samo, ale chodzi o podmianę kolejności, który pin w danym urządzeniu komunikuje się z którym w tym drugim. Pozwoliłem sobie jeszcze narysować taki prosty schemat, żebyście w razie niepewności mogli sobie sprawdzić wszystkie połączenia na tym etapie. A teraz wezmę całość i sprawdzę sobie przy laptopie, no a potem przejdziemy do tego, jak to zasilić.